W dzisiejszym odcinku ruszamy na Jaworzynę Konieczniańską. Niezwykły szczyt pełen historii i dzikiej przyrody położony na pograniczu Polski i Słowacji. Ale góry to nie wszystko. Odkryjemy dwa wyjątkowe miejsca z wyśmienitą, wręcz genialną kuchnią, która na długo zostaje w pamięci. Po drodze odnajdziemy też ukryte, niemal odcięte od świata miejsce, idealne na noc w kamperze, gdzie można poczuć absolutny spokój i bliskość natury. Gotowi na niezwykłą podróż pełną smaków, historii i pięknych krajobrazów? Zaczynajmy! Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Zawsze zaczynając odcinek, czy przeważnie staramy Wam się zaprezentować miejsce, w którym żeśmy spali. Dzisiaj też również o następnie tylko będzie trochę inaczej, bo spimy na takim miejscu grzecznościowym. Jesteśmy przy restauracji, przy knajpie, bar mięsny Alka, noty w goglach 4,9. Super miejsce, dwie fajne dziewczyny to prowadzą. Jedna z nich jest szefową tego obiektu, ale jedzenie jakie tutaj mają, jesteśmy tu trzeci raz w tym barze. Wiele restauracji markowych mogłoby się uczyć tutaj od nich, jak zrobić dobrego hamburgera, czy jak zrobić dobre flaczki czy bigos, akurat o tym mówię, bo to jadłem. Knajpa jest taka niepozorna, znajduje się tuż przy drodze na Gorlicę, od strony Dukli. No to kochani, jedziemy na Jaworzynę Konieczniańską. To zaczynamy się wspinać pod serpentyny. Czy jest 40 to po cóż, dlaczego wymyślił? Piękne. Bolało. Teraz tu się pnie mocno w górę. Bardzo wąska, będzie jeszcze węższa. Ale tu ładnie. Ładnie. No, dotarliśmy. Jesteśmy koło starego cmentarza w Rygietowie. Ale piękne okolice tutaj, ale jest trochę chłodno, nie? Tak, ubieram się, bo kurczę, akurat nad tymi górami tutaj jest naprawdę Zawsze są chmury. miejsce. Jak tu jesteśmy, to zawsze są chmury, dalej jest ładne słonko, a tu Tak. zawsze się chmury zbierają. Zobaczcie, tam jest nic, a tutaj zawsze jest nad tymi górami chmura. A z tej strony zawsze, czy żeśmy na Kozie Żebro wchodzili, czy na Rotundę, zawsze było pochmurzone. Przy starym łemkowskim cmentarzu w Rygietowie zostawiamy naszego kampera. Jak się później okazuje, mogliśmy podjechać dalej, bo po drodze nie brakuje pięknych miejsc idealnych na postój. Sam cmentarz jest wyjątkowy, zanurzony w ciszy, porośnięty wysoką trawą, z której wystają dawne, omszałe krzyże z cyrylicą. To niemal zapomniane miejsce przypomina o historii tych ziem i dawnych łemkowskich mieszkańcach wsi. Zatrzymujemy się tu na chwilę zadumy, a potem ruszamy w stronę Jaworzyny Konieczniańskiej, przez jedne z najbardziej dzikich i spokojnych zakątków Beskidu Niskiego. Tutaj mijamy właśnie cmentarz w Rygietowie Wyżnym i to jest ponura pamiątka wsi, która tutaj była jeszcze przed wojną. Zamieszkiwało tę wieś prawie 500 osób i została zlikwidowana w 1947 roku podczas akcji Wisła. Rygietów Wyżny, dzwonica. Kto nie widział tych fotografii, zaraz Wam pokażemy. Szlak prowadzi w ogóle ścieżką historyczną. Mam nadzieję, że ten wiatr nie zakłóci tego, bo dosyć sporo wieje. Idziemy dalej. A to jest cel naszej podróży. Ta góra, tam szczyt tej góry. Jesteśmy na przystanku numer 5, Rygietów Wyżny, czyli wkoło nas jest
była wieś, Pozostałości. której już nie ma, tak? Dawniej w tym miejscu istniały dwie wsie, Regiatów Wyżny i Niżny. Zobaczcie, w koło nie ma nic. Nie ma Po nic. akcji Wisła nie ma nic, kompletnie. Fajnie iść taką historyczną ścieżką, na pewno. Warto. No pozostałości co? Jedynie z cerkwi pozostała jedyna ta dzwonnica, której zrobiliśmy sobie dzwonnica tutaj, zdjęcia. I ten cmentarz, który wam tam pokazywaliśmy Tak. wcześniej. A my idziemy dalej. Słuchajcie kochani, informacja z ostatniej chwili. Co by można było jeszcze, Kinusiu? Dalej podjechać. Można jeszcze podjechać. Dla leniwych jak najbardziej. Nie ma zakazu. Nie, jest normalnie uczyszczona droga, podejrzewam, że przez rolników. Rolnik, dokładnie. Żadnych zakazów, nic nie ma. Z tego co wynika, to podjechać można po całą górę. Zobaczcie. Bobrowisko. Bobrów nie zobaczymy. To są bardzo płochliwe, ale przy okazji możecie przylukać, jakie ptaki tutaj żyją i jak żeremie bobrowe wyglądają od środka. Szlak się robi coraz dzikszy, ale cały czas drogą. km od naszego parkingu. Tutaj zapisujemy GPS. Do tego miejsca możecie spokojnie dojechać autem i zaparkować sobie to auto. Chciałam tylko powiedzieć, że tutaj są ważne informacje. Dlaczego las jest taki ważny, że na przykład 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, co potrzebują 3 osoby dziennie. Plac jest duży, kochani. Można tutaj zajechać, można samochodem się tutaj zatrzymać bez najmniejszego problemu. Niestety dalej już nie pojedziemy. Będzie, kochanie, bardzo grząsko. Czeka nas dużo błota. No widzę właśnie, nic nie zrobiłem. No kochani, Beskid Niski, Beskid Śliski. Ja się już przeprawiłem. Już trochę obeschło. Ile to? 3 dni temu padało, nie? Tak. Stoimy dalej w błotku, kolejna tablica informacyjna. Najbardziej liczny ptak głowy, kochani. I zięba, też bardzo popularny. Bardzo fajny szlak. Takich trochę przeszkód terenowych jest po drodze. O. Beskid Niski, Beskid Śliski. Jest. Wow. I z niebieskim, czerwonym do celu idziemy na samą górę. I za chwilę pewnie się zacznie podejście. No i szlak prowadzi cały czas granicą. Raz słupki graniczne mijamy po prawej stronie, raz po lewej. Już jesteśmy na podejściu. O tak dosyć ostro zaczyna wspinać się do przodu. Niebieski, czerwony szlak. Ale fajnie jest. Jesteśmy trochę za połową podejścia na Jaworzynę Konieczniańską. Szczyt o wysokości 881 metrów nad poziomem morza, położony w paśmie Beskidu Niskiego na granicy Polski i Słowacji. Idąc tym szlakiem, przemierzamy grzbiet należący do głównego wododziału europejskiego. To tutaj wody dzielą się na te, które płyną na północ do Wisły i Bałtyku oraz te kierujące się na południe do Dunaju i Morza Czarnego. Dawniej obszar ten był granicą kultur, gdzie przez wieki żyli Łemkowie. Górale o niezwykłej historii i tradycjach. Ich wsie pełne gwaru targów i jarmarków, po tragicznej w skutkach akcji Wisła, dziś zastąpiły malownicze łąki i cisza karpackiej przyrody. Te tereny były także areną ciężkich bitew I wojny światowej, czego świadectwem są rozsiane po lasach cmentarze wojenne. Dziś, patrząc na bukowe drzewa, które porastają z zbocza Jaworzyny, trudno wyobrazić sobie, jak dramatyczne wydarzenia miały tu miejsce. No idzie stromo, idzie bardzo stromo.
Końcówka jest bardzo stroma. Idziemy 50-100 metrów, odpoczynek. 50-100 metrów, odpoczynek. - 830, kochani, zobaczcie. Wędrując granią w stronę szczytu Jaworzyny Konieczniańskiej, warto wspomnieć o miejscowych legendach. Podobno niegdyś, pod Wielkim Jaworem, mieszkańcy ukryli cenne dzwony cerkiewne, których strzeże duch góry. W bezksiężycowe noce ich ciche brzmienie można ponoć usłyszeć aż po doliny. Inna legenda mówi o tajemniczych postaciach, które w noc świętojańską odprawiają czarodziejskie rytuały na polanie szczytowej. A rano zostają po nich tylko ślady wypalonych ognisk. Choć dziś nikt już nie wierzy w te opowieści dosłownie, ale nadają one Jaworzynie szczególnego klimatu, miejsca pełnego historii i tajemnicy wartej odwiedzenia. Idziemy, kochani, granią, już chyba końcówka. 877 metrów. Zobaczcie, patrzcie ile w dół. Jesteśmy... Jeszcze zejście na dół. O matko. Jak wrażenia? Super. Podejście końcowe takie troszkę mi Psergową przypomina, ale świetnie. Świetnie i podejście zajęło nam 1,5 godziny. Jest dobrze. I co najważniejsze, na szczycie moje ulubione słoneczko. Spójrzcie, kochani, już wam pokazuję. Ale widok. To jest moment, w którym wchodzimy na szczyt. Zobacz tam coś. Wow, no, powiem ci, najlepszy widok, jaki do tej pory widziałam. Jest taka skrzynka, tam się można wpisać do zeszytu. Fajna taka zabawa. Często się to spotyka, że wpisujemy się na szczytach, na których jesteśmy. I wracamy do samochodu, bo chcemy jeszcze w tym Regietowie zobaczyć stadninę koni. Jedna z największych w Europie chyba, o ile nie największa stadnina konia huculskiego. Jesteśmy na dole już. Z powrotem jesteśmy na placu, o którym nam tutaj Kinga opowiadała, że można tutaj dojechać samochodem. Jest to ostatnie miejsce, czyli 2 km od tego miejsca, gdzie my parkujemy. Dojeżdżamy do stadniny, karczma huculska, stadnina koni. Chrzanica regietkowa. Można sobie zjeść pajda ze smalcem i ogóreczkiem. Z chrzanu. Chrzanu. Z chrzanu nazwa? Chrzanica. Pszenica. I smakuje, jak widać, także super. Odwiedziliśmy tutaj stadninę konia huculskiego w Regietowie. Bardzo fajne miejsce. Można przejść się po otwartych stajniach. Akurat trafiliśmy, że w jednej stajni były konie. Cała reszta jest obecnie na pastwiskach. Miejsce bardzo edukacyjne. Super knajpa z pysznym jedzeniem. Duży parking. Można się tutaj zatrzymać nawet na wakacje, ponieważ mają hotel 3-gwiazdkowy.